Któż nie lubi zwyciężać? To cel każdego działania. A jeżeli za pazuchą mamy płytę o takim właśnie tytule, to wygraną mamy niemalże w kieszeni. Także ten, także tego. Dzisiejszym albumem jest Unleashed Victory. Zespół Unleashed zostaje założony w szwedzkim Kungsangen w 1989 z inicjatywy basisty i wokalisty Johnnego Hedlunda po odejściu z grupy Nihilist. Do współpracy zaprosił gitarzystów Fridrika Lindgrena, Roberta Sennenbacka oraz perkusistę Andreasa Schulza. W 1990 roku ukazuje się pierwsze demo The After Dark, następnie wychodzi kilka pomniejszych wydawnictw i kilka dem. Debiut to rok 1991 pod tytułem Where No Life Dwells. W 1992 wychodzi kolejny album pod tytułem Shadows in the Deep, zaś w 1993 Across the Open Sea z coverem Judas Priestów Breaking the Law. Zaś w roku 1995 płyta, o której chcę powiedzieć parę słów, czyli Victory. Mam świadomość, że zagorzali fani zespołu nie umieściliby albumu na podium. Ja jednak dzięki ciężarowi i długości trwania stawiam tę płytę nawet na pierwszym miejscu. W ogóle album ukazał się w momencie, gdy death metalowi nie wiodło się najlepiej. Wiele zespołów się rozpada, a inne całkowicie zmieniają styl. Unleashed pozostają wierni swojemu deathowi. Oczywiście w ich muzyce również zaszły pewne zmiany. Dodali groove, a riffy z tremolowych stały się bardziej akordowe. Album ten ma w sobie pewną pierwotną energię i surowość. Każdy kawałek to potężne riffowanie dające podstawę do wokali z Johnnego, który wypluwa z siebie całą nienawiść do kościoła, polityki oraz establishmentu. Załatwiłby cały syf świata w sposób taki, jaki robili to wikingowie. Struktury utworów są proste, ale przy tym bardziej zapamiętywalne. Mroczne, ciężkie i złowróżne, więc dla mnie kompletne. Podwójna stopa perkusji jest cały czas obecna. Na albumie jest sporo ciężkiego hałasu, ale zrobionego w sposób kontrolowany. To słychać, że kawałki są przemyślane. Zwraca uwagę również to, że riffy osadzone są w średnich i wolnych tempach, co nadaje wydawnictwu sporo potęgi. Jest ono zresztą równe przez całe swoje 34 minuty trwania. Jeżeli chodzi o brzmienie, to jak na swoje czasy jest ono dość czyste, nadając instrumentom sporo powietrza oraz przestrzeni. Nie czujemy tutaj natłoku wszystkiego nad wszystkim. Raczej mocny rytm i dynamikę, która mi osobiście bardzo siada. Na albumie czuć tę energię, która nie opada przez 9 utworów. I zaraz po skończeniu albumu mamy chęć na włączenie go ponownie. To młot tora rzucony w naszą stronę, w starciu z którym nie mamy już szans i musimy mu ulec. To krótka, ale treściwa płyta, która skopie wam tyłki. Album dla fanów prawdziwego szwedzkiego oldschoolowego grania, a nie tego melodyjnego. To posłuchajmy fragmentów tego jakże ciężkiego albumu. Płytę rozpoczynają niszczycielskie riffy kawałka Victims of War, prosto i jak walec do przodu. Tu, 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 tu. Jak ja kocham takie riffy. Do tego miarowy ostrzał perkusji na tyły wroga. W momencie, gdy Johnny krzyczy Chaos, wtedy kawałek przyspiesza. Utwór mówi o wojnie, o ofiarach spadających bombach. Jakże muzyka odzwierciedla ten stan. Hail the New Age to mój ulubiony utwór zespołu. Główny motyw, jak już wejdzie w głowę, to się go nie pozbędziesz. Musisz się po prostu do niego przyzwyczaić. Znowu jest równo i miarowo. Cała sala klaszcze i śpiewa o nastaniu nowej ery, o naturze, o honorze, o wierze. Kawałek sięga do najgłębszych pokładów death metalu. Defender swoimi ciężkimi gitarami na pewno porwie każdego maniaka. Uważaj na kręgi szyjne. W utworze występuje całkiem fajne solo, zaś Johnny wokalizuje coś pomiędzy growlem, krzykiem a czystym wokalem. Tekst opowiada o młodym wojowniku, który porwał swoją armię, aby bronić ziemi. Przy pomocy nordyckich bóstw udaje mu się. Płytę zamyka utwór Revenge. Jest on trochę odmienny od pozostałych, ponieważ jest najostrzejszy, a thrashowe riffy biczują nasze plecy. Johnny bez przerwy krzyczy Revenge! Tekst zaś nie godzi się na zastany świat, trzeba odmienić normalne życie. Moja zemsta jest twoim losem.
Nareszcie czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Okładka prezentuje medalion z brązu, pośrodku którego umieszczono młot Tora z rozpalonymi źrenicami. Czy zakładając go uda nam się zwyciężyć? Tytuł płyty mówi twierdząco, więc siła i moc jest po naszej stronie. Na górze logo zespołu, na dole tytuł. Wkładka jest rozkładana i podzielona na 8 łamów. Po jednej stronie na połowie jest czarno-białe foto zespołu na tle przyrody, dalej podziękowania i skład nagrywający album, gdzie i kiedy płytę nagrano oraz adres do managementu. Na dole odwrócony topór, a po 2 jego stronach runiczny napis oznaczający Unleashed Death Metal. Obok tekścik kończący się słowami Death Metal Victory i na dole okładeczka. Na drugiej stronie wkładki są w 4 rogach zdjęcia chłopaków wraz z imionami i obsługiwanym instrumentarium. Po środku na tle czerwonego logo Unleashed wydrukowano teksty utworów. Na płycie CD na tle medalionu z okładki umieszczono logo zespołu, tytuł płyty oraz logo wydawcy. Na tyle pudełka na kamiennym tle na górze znakami runicznymi napisano Death Metal Victory, a pod spodem tytuły utworów oraz logo wydawcy. Unleashed albumem Victory może i nie zrewolucjonizowali death metalu, ale pozostawili na nim swój niezatarty ślad, umacniając tę muzykę. W każdym razie, niezależnie czy headbangujesz w domu, czy przywołujesz pradawne bóstwa gdzieś na polanie, włączając ten album doświadczysz prawdziwego uderzenia młotu Tora. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!